pieniądze, ja po prostu to kupię. A te parę osób, wie pani, posprzątamy. Wierzycielem tych dłużników jest miasto i to miasto może odebrać im prawo użytkowania wieczystego tego budynku i przejąć, odzyskać z powrotem w ręce publiczne ten budynek. Oczywiście miasto umywa od tego zupełnie ręce. Kapitał ludzki najlepszą inwestycją, ja zawsze tak mówiłem i dlatego, że budynek kosztuje tyle ile tyle, a że gratis są ludzie, to po prostu tylko lepiej. Ta ulica, jak w soczewce, skupia w sobie problemy, które widać w całym kraju. Ogromne rozwarstwienie społeczne. Popatrzcie, ci co myślą, że to brudasy. Wyglądamy na brudasów? Nie. Jak miasto chce robić czystki z brudasów z Warszawy, to ci brudasy zamieszkają w samym centrum. Jutro o 12 spotykamy się pod Sejmem i zobaczymy. Chcecie tworzyć getta, wyrzucać ludzi biednych, poszkodowanych, zostawiacie ich bez pomocy, to ci ludzie zamieszkają w centrum. Eksmitować polityków! Eksmitować polityków! Eksmitować! Sytuacja mieszkaniowa w Polsce i w Warszawie jest tragiczna, a pustostany są czymś skandalicznym. Tak więc skłoty i ten ruch kontrkulturowy wokół skłotów wydaje mi się bardzo pożyteczny i wydaje mi się, że jest takim fermentem w polskim społeczeństwie. Ta kamienica po prostu jest nagłą prawdą tego, jak wyglądają warunki życia większości mieszkańców tego kraju. I my solidaryzujemy się z tymi mieszkańcami. Razem kwestionujemy najgorszy mit Polski, święte prawo własności, które jest uzasadnieniem dla każdego bandytyzmu, jaki spotyka pracowników, jaki spotyka pracownice, lokatorów i lokatorki, działaczy i działaczki związkowe. Dzisiaj rozdawałyśmy ulotki na tej ulicy i mniej więcej jakby solidarność sąsiadów na tej ulicy jest uwarunkowana klasowo, czyli pójdziemy do aficionado palarni cygar i do Soto Sushi, oni nam mówią wypierdalać hołotę na ulicę, pójdziemy na przykład do Pasmanteli, pójdziemy do kiosku, gdzie pani mieszka na Starej Pradze i jest dokładnie w tej samej sytuacji co my. Tam ludzie stoją razem z nami, dlatego że stoją pod ścianą. Święte prawo własności, które tak kochają i tak go bronią, między innymi te łachudry po przeciwnej stronie ulicy z Kongresu Nowej Prawicy, którego bronią bandyci w mundurach, zwani policją, którego ochrony domagają się czyściciele kamienic, którego ochrony domagają się pracodawcy. To prawo w tej chwili jest jedynym bożkiem w Polsce. Jest jedyną wartością, która się liczy na władz publicznych. My mówimy, że od tego prawa ważniejsi są ludzie, ważniejsi jesteśmy my. Dlaczego tu przyszłam? Ja działałam w konspiracji w latach 80. To jest proste przedłużenie bycia po właściwej stronie. To jest taki imperatyw, który powoduje, że dziś zwolniłam się z pracy, żeby tu przyjść i demonstrować. Kiedyś było hasło cały naród buduje swoją stolicę. Dzisiaj mamy hasło cały naród pracuje dla deweloperów. Skończmy z deweloperem. Mamy was dosyć. Warszawa nie może być w rękach prywatnych. To nie jest skłon, to jest strajk. To jest strajk wobec takiej polityki, wobec polityki mieszkaniowej, wobec polityki wyzysku. I my będziemy ten strajk prowadzić, dopóki ta sytuacja się nie zmieni. Jest tam komornik. Tam, Moritz. Panie komorniku Moritz, a jak pan śpi po nocach, kiedy pan 5 lat temu eksmitował 2 osoby na Oboźnej do piwnicy i te osoby zmarły? I jak pan w ogóle może wykonywać czynności komornicze, kiedy pan okradł kobietę chorą na nowotwór i bezprawnie zajął jej pieniądze, które miała na leczenie? Pan w ogóle powinien być wyrzucony z palestry komorniczej. Słyszałem, że dzisiaj będzie okazja z komornikiem zobaczyć. Jestem tutaj, nie można oglądać. Ale tylko z zewnątrz. To dzisiaj będzie można obejrzeć tą kamienicę. Proszę uprzejmie.
Ale to co, wejdzie któryś z panów do nas? Przeszkody techniczne, tak? Zainteresowany jestem kupnem kamienicy. Zapraszam na licencję. Na licencję w piątek? Obiecuję, że będę. Zapraszam. Ja nie wyobrażam sobie bez oglądania, żeby można było kupić. Przecież od tego jest policja, żeby... To pan się zwróci do policji. Jeszcze jedna partii za nami i wygraliśmy! Takie wygraliśmy! Zostajemy, nie ruszymy się stąd! Zostajemy! Po tych kilka ścian to jest właśnie nasz dom. Dom był pusty, więc weszliśmy, nikogo nie pytaliśmy. Trochę gruzu sprzątnęliśmy, stworzyliśmy własny świat. Choć wy zwiecie nas od brudów, nie oddamy, nie ma cudów. Żal nam byłoby tych trudów i tych paru lat. Zostajemy, nie ruszymy się stąd. Zostajemy. Od kilka ścian, to jest właśnie nasz dom.